wszystkich w nowym odcinku mojej serii The Secrets of Parchment Craft. Dzisiaj opowiem trochę o wyposażeniu i narzędziach, jakie są nam potrzebne. Przede wszystkim potrzebna jest nam mata do embossingu. Maty do embossingu mogą być różne. Moją podstawową matą jest taka mata gumowa, którą kupiłam kilka lat temu. Taka mata jest na tyle elastyczna, że można na niej robić ładne cieniowanie i jest na tyle twarda, że trudno jest na niej przedziurawić parchment, nawet jeżeli naciska się narzędzia troszkę zbyt mocno. Ale do embossingu można używać także inne maty. Tę na przykład kupiłam w zestawie z taką płytką Siesta Large Designer Grid. I ta mata jest doskonała i do embossingu, i do perforowania. Jest ona trochę sztywna, ale można na niej bardzo łatwo uzyskać biel na pergaminie. Często nawet łatwiej niż na tej macie gumowej. Tutaj mam jeszcze zestaw dwóch mat, które kupiłam do pracy na lightboxie na ciemnym papierze. Ta przeźroczysta jest do embossingu, a biała do perforowania. Ta przeźroczysta jednak jest bardzo twarda, chociaż łatwo się ugina, to jednak jej powierzchnia jest bardzo twarda i embossing na niej jest bardzo trudny. Ale tutaj wychodzi tylko embossing za pomocą tych najmniejszych narzędzi kulkowych. Tylko cienkie kreski można na niej robić. Ta biała jednak jest dobra zarówno do perforowania, jak i do embossingu. Z tym, że do embossingu właśnie tymi większymi narzędziami kulkowymi, bo do cienkich może być za miękka. Te maty kupiłam już dość dawno temu w internecie i nie pamiętam już w którym sklepie. No i nie wiem, czy teraz łatwo jest taką białą matę dostać. Ale do embossingu na lightboxie można używać taką zwykłą, cienką matę piankową, jaką można kupić w wielu sklepach z artykułami do craftu dla dzieci. Tu oczywiście musi być biała lub w innym, bardzo jasnym kolorze. Ale takie maty piankowe w innych kolorach także można używać do embossingu. Te maty różnią się kolorem i trochę grubością, jednak są one bardzo tanie i mogą być bardzo dobre do embossingu. Jeśli jednak masz w domu taki kalendarz albo notatnik z imitacji skóry, to także można go wykorzystać do embossingu. Bardzo dobrze embossing wychodzi na takiej powierzchni. Teraz mata do perforowania. Taka mata jest grubsza i bardziej miękka. Tą akurat kupiłam w komplecie z takim dwupakiem Straight and Diagonal Flexi Duo Grids. To są siatki do robienia koronek pergaminowych. Ale takie maty można też kupić osobno. I tu mam jeszcze taką matę firmy Pergamano, którą kupiłam jako Perforating and Cutting Mat. Do perforacji jest jednak trochę zbyt cienka i używam jej do wycinania koronek i innych elementów. Teraz narzędzia. Dwie największe firmy produkujące narzędzia i akcesoria do Parchment Craftu to PCA, czyli Perchcraft Australia, i Pergamano, to jest firma holenderska. Obie firmy mają bardzo bogaty wybór narzędzi i wyposażenia i często trudno jest wybrać to, co dla nas będzie najlepsze. Ceny narzędzi w obu firmach są do siebie zbliżone i są one dość wysokie. Średnie ceny są od 5 do 9 funtów za jedno narzędzie. Ale jest też kilka mniejszych firm, które produkują takie narzędzia, które są znacznie tańsze i wcale nie gorsze, szczególnie narzędzia do embossingu. Tu mogę pokazać taki zestaw Joy Crafts, to też jest holenderska firma. I ten zestaw ma 8 różnej wielkości kulek od 0,8 do 5 mm. I wygląda na bardzo solidny. W Polsce taki zestaw kosztuje 22-23 zł w sklepie internetowym plus koszt dostawy, a w Anglii kosztuje on mniej niż 6 funtów. A to jest zestaw do dekoracji paznokci, do robienia kropek na paznokciach i też wygląda na bardzo trwały.
Ale w tym zestawie są tylko 4 rozmiary kulek. Nie ma tutaj takiej dużej 5 mm. Jednak taki zestaw jest bardzo tani, od funt 20 do funt 50 i myślę, że na początek wystarczy. Ja na początku używałam narzędzia firmy Pergamano. Najpierw kupiłam sobie taki zestaw 10 narzędzi Action Pack Pergamano 10 Tools, w którym były 4 narzędzia do embossingu, 4 narzędzia igłowe, to znaczy 1, 2, 4 i 5 igłowe, i takie wieloigłowe narzędzie Wing i Mapping Pen, czyli piórko do tuszu. Później zupełnie przypadkowo znalazłam w internecie 2 sklepy, które miały bardzo duże obniżki cen na artykuły Pergamano. Jeden sklep likwidował dział Pergamano ze swojego asortymentu, a drugi sklep ulegał całkowitej likwidacji. I wtedy dokupiłam bardzo dużo różnych narzędzi i różnych akcesoriów Pergamano. Między innymi właśnie te narzędzia, w tym trochę narzędzi wieloigłowych. Tu jeszcze mam takie narzędzia Star, Shader, Hockey Stick, jeszcze takie narzędzia do wytłaczania takich małych kropeczek, Embossing Tool, Punch Wheel. No i całe szczęście, że na wyprzedaży nie było więcej narzędzi, bo pewnie ten mój zbiór byłby znacznie większy. Po kilku miesiącach zapragnęłam robić koronki na płytkach, więc kupiłam sobie takie siatki, które już pokazywałam wcześniej. Stąd Straight and Diagonal Bold, a później także Straight and Diagonal Fine. Takie dwupaki razem z tymi matami do perforowania. Wtedy okazało się, że te igły Pergamano nie pasują do tych siatek. Więc zdecydowałam kupić trochę narzędzi Bold, a później także narzędzi Fine do perforowania firmy PCA. Embossing jednak nadal robiłam narzędziami firmy Pergamano. No i niestety te narzędzia nie wytrzymały próby czasu i niektóre popękały, jak tu można zobaczyć. Więc postanowiłam kupić komplet narzędzi do embossingu kulkowych PCA, a później także komplet shaderów. I jeszcze takie narzędzie Star. Także zebrałam całkiem sporą kolekcję. Ale nie są to wszystkie narzędzia tych firm. Tych narzędzi jest dużo więcej, szczególnie narzędzi do perforowania. Na oficjalnej stronie firmy Pergamano holenderskiej znalazłam 16 różnych narzędzi do embossingu i 33 różne narzędzia do perforowania. Natomiast na oficjalnej stronie firmy PCA znalazłam 18 narzędzi do embossingu i 164 różnych narzędzi do perforowania Find and Ball. Tak mi się wydaje, że tu już ktoś mocno przesadził. Zwolennicy oczywiście powiedzą, że wybór jest taki, że każdy coś dla siebie znajdzie. Ja jednak myślę, że to wielka przesada. Tak naprawdę to my nie potrzebujemy aż tyle tych narzędzi. Mnie na początku każdy zakup cieszył, ale teraz po latach muszę stwierdzić, że tego jest jednak o wiele za dużo. Z tych wszystkich narzędzi, które tutaj pokazuję, faktycznie używam tylko części z nich. To właśnie te. Oczywiście używam wszystkie narzędzia kulkowe PCA i Scriber i używam też 2 największe shadery. 1, 2 i 3 igłowe narzędzia Bold, 1, 2 igłowe Fine i używam jeszcze te narzędzia, które w PCA to jest Star, a w Pergamano nazywają się Sun.
i jeszcze 2- i 4-igłowe narzędzia Pergamano i czasami mapping pen. A reszta tych narzędzi praktycznie leży nieużywana. Wiem, że niektóre osoby nie lubią pracować na płytkach i wolą takie narzędzia wieloigłowe. Ja jednak nie lubię tych narzędzi. Zdecydowanie wolę używać płytki multigrid. Wiele z tych kształtów mogę uzyskać na płytkach bez tych wszystkich narzędzi. A poza tym ja bardzo lubię robić koronki, a tutaj wystarczają mi narzędzia 1- i 2-igłowe. Tutaj możecie zobaczyć, jak te moje siatki wyglądają. Ta jest jeszcze w miarę prosta, ale te już są powyginane dość mocno. To dlatego, że zrobiłam na nich mnóstwo koronek za pomocą narzędzi kulkowych. Kiedy były jeszcze zupełnie nowe i płaskie, to takie narzędzia 4-8-igłowe dobrze współpracowały z tymi siatkami. Niestety teraz ciężko ich używać, dlatego wolę tutaj jedynie narzędzia 1- i 2-igłowe. Ale idzie mi to całkiem sprawnie, a poza tym mam lepszą kontrolę nad tym, co robię. Przy narzędziach wieloigłowych łatwiej jest popełnić błąd i zepsuć sobie całą pracę. Wróćmy jednak do embossingu. Teraz pokażę Wam, jaki efekt można osiągnąć za pomocą różnych narzędzi do embossingu i na różnych matach. Scriber. Teraz narzędzia kulkowe od najmniejszego do największego. Teraz shadery też od najmniejszego. I na koniec jeszcze hockey stick. No i jak widać, można uzyskać taki efekt. Teraz weźmiemy inną matę. To jest mata kupiona razem z płytką Siesta. Na tej mazie trzeba już troszkę uważać z cienkimi narzędziami, żeby nie przebić kalki. I shadery. I tu już można zobaczyć, że ten efekt jest nawet lepszy. Jest bardziej biały i shadery też są bardziej widoczne. Teraz ta zwykła mata piankowa, którą można kupić w sklepach z craftem dla dzieci.
Tu jeszcze hockey stick. No i tutaj widać, że ten efekt jest naprawdę bardzo dobry, więc taką matę można także używać do embossingu. I kalendarz. Tak właśnie były robione pierwsze maty do embossingu firmy Pergamano. On się trochę ugina, tak właśnie jak tamte maty. No i tu też można robić embossing, tylko trzeba uważać z cienkimi narzędziami. A efekt jest całkiem dobry. Dla mnie jednak taka powierzchnia jest znacznie lepsza. Są narzędzia kulkowe. I shadery od najcieńszego. No i jak widać, że to też doskonale nadaje się do embossingu. Także nie trzeba kupować żadnych specjalnych, drogich mat. Można użyć takie zupełnie najtańsze lub takie rzeczy, które mamy w domu. Jak to można zauważyć, efekt użycia narzędzi kulkowych i efekt shaderów trochę się różnią, ale tylko na początku pracy taki efekt jest widoczny. Końcowy efekt pracy możemy uzyskać zupełnie identyczny i naprawdę nie ma znaczenia, czy używamy narzędzi kulkowych, hockey stick czy shaderów. Efekt można uzyskać dokładnie taki sam. Więc uważam, że kupno shaderów czy hockey sticka nie jest konieczne. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, to może kupić, ale ja uważam, że narzędzia kulkowe są bardziej uniwersalne i takie same efekty można nimi osiągnąć. To była biała kalka, a teraz zobaczymy efekty embossingu na ciemnym pergaminie. No i tutaj jak widać ten efekt jest dość mizerny. Jeszcze widać te cienkie narzędzia, ale już większe kulki czy shadery większe to już są prawie niewidoczne.
Teraz ta biała mata. Tutaj trzeba uważać z cienkimi narzędziami, dlatego że ona może być dla nich troszkę zbyt miękka. No i tutaj ten efekt jest znacznie lepszy. I teraz ta zwykła mata piankowa. I tu jak widać ten efekt jest też bardzo dobry. Więc ta mata jest także świetna do embossingu ciemnych kalek na lightboxie. Jeszcze muszę wspomnieć o nożyczkach. Tutaj mam nożyczki, które kupiłam na samym początku. Były dość tanie i wydawało mi się, że będą dobre. Niestety bardzo szybko się rozleciały i teraz mają taką prowizoryczną śrubkę, ale i tak po kilku minutach wycinania ta śrubka wylatuje. Poza tym mają bardzo małe te otwory, no i dla mnie są niewygodne, są zbyt małe. Może osoba o szczupłych palcach nie będzie miała problemu, ale dla mnie są niewygodne. Postanowiłam więc kupić porządne nożyczki. No i kupiłam właśnie te. To są nożyczki Ringlock firmy Pergamano. I muszę powiedzieć, że są to naprawdę bardzo, bardzo dobre nożyczki. Są wygodne, ergonomiczne i bardzo łatwo się nimi wycina. Bez względu na to, czy wycinam trzymając koronkę w ręce, czy wycinam na macie, czy trzymam w ten sposób, czy w ten sposób. Są bardzo wygodne i naprawdę są świetne. Tu mam jeszcze Perga Cutter firmy Pergamano. I to też jest świetne narzędzie do wycinania, szczególnie jak ktoś ma problemy z palcami, ze stawami czy z nadgarstkiem. Jest on bardzo lekki i bardzo łatwo go używać. Ale muszę też zaznaczyć, że właśnie tylko ten z firmy Pergamano, który jest odpowiednio wyprofilowany. PCA też ma podobne narzędzie, ale nie znam go, więc nie będę o nim mówić. Natomiast takie inne narzędzia, które można kupić tanio w sklepach Hobbycraft, nie nadają się. Są zbyt duże, zbyt twarde, takie bardzo oporne. Trudno się nimi posługiwać i według mnie to do Parchment-Craftów w ogóle się nie nadają. Nie ma porównania w komforcie pracy między tym a tym. A i efekty pracy też nie są zbyt dobre. Zdaję sobie sprawę, że te narzędzia są dość drogie, dla niektórych są zbyt drogie, ale uważam, że warto trochę poczekać, zaoszczędzić troszkę i kupić sobie jedno z tych narzędzi.
szczególnie jeżeli chcemy robić koronki i dużo wycinać. Lepiej kupić mniej innych narzędzi wieloigłowych czy jakichś płytek, a właśnie kupić sobie dobre narzędzie do wycinania, bo to jest podstawa. Kiedy ja kupowałam te nożyczki, to była nowość i ja płaciłam za nie ponad 40 funtów. W tej chwili takie nożyczki można kupić od 24 do 30 funtów. Natomiast pergakator kosztował mnie bodajże 18 funtów, był znacznie tańszy od nożyczek. Natomiast w tej chwili cena tych narzędzi bardzo poszybowała w górę i w tej chwili są już od 23 do ponad 30 funtów nawet. Niemniej jednak warto zainwestować i kupić sobie jedno z tych narzędzi. No i teraz na koniec powiem, co jest potrzebne na dobry start w technikach pergaminowych. Oczywiście potrzebujemy papier pergaminowy, czyli parchment paper. Dalej potrzebujemy matę do embossingu i nie musi to być jakaś profesjonalna mata. Może to być taka zwykła, najzwyklejsza mata piankowa. Czy nawet okładka jakiegoś notatnika czy kalendarza. Potrzebny nam jest zestaw narzędzi kulkowych i nie muszą to być narzędzia PCA czy Pergamanon. Może to być na przykład taki komplet, który uważam, że jest bardzo dobry do embossingu. I może to być nawet taki komplet do dekoracji paznokci. Tylko przydałaby się tutaj jeszcze taka jedna trochę większa kulka. Ale na początek taki zestaw też może wystarczyć. Potrzebujemy jeszcze biały ołówek. Nie każda kredka z zestawu kredek się nadaje, niektóre bardzo źle rysują. Więc jeżeli będzie mieć problem z nabyciem białego ołówka, to może to być zwykły ołówek, byleby był miękki. I potrzebujemy jeszcze gumkę do mazania i kawałek białej świeczki. Myślę, że taki zestaw powinien nam wystarczyć na kilka lekcji, a w międzyczasie można zaoszczędzić troszkę pieniędzy na dalsze zakupy. Oczywiście, jeżeli już macie jakieś narzędzia, to możecie ich używać, ale jeżeli jeszcze nie macie żadnych, to proponuję, żeby na razie wstrzymać się przed jakimiś dużymi zakupami. Najpierw proponuję nauczyć się jednej techniki, czyli embossingu, a potem już sami będziecie wiedzieć, co tak naprawdę chcielibyście robić i wtedy można już kupować narzędzia i wyposażenie w zależności od potrzeb. Uważam, że kupowanie wszystkiego bez zastanowienia się jest kompletnie bez sensu, bo wydamy pieniądze na rzeczy, które później będą leżeć nieużywane. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za oglądanie. Proszę o subskrypcję, lajki i komentarze. I zapraszam na następne wideo na pierwszą lekcję embossingu.